Wiadomo, że Stanisław Barańczak jest jedną z najciekawszych postaci w polskiej literaturze, ale też w polskiej kulturze szeroko rozumianej. Jest też ważną postacią dla historii politycznej Polski ostatniego okresu. Słowem, jest osobistością na miarę bardzo rzadko spotykaną w naszych czasach. Stanisław Barańczak po pierwsze jest moim przyjacielem. Po drugie jest moim kompanem z lat dla nas obu bardzo trudnych i skomplikowanych, bo z epoki pierwocin opozycji demokratycznej, Komitetu Obrony Robotników, redakcji pisma Zapis, niezależnej oficyny wydawniczej. Jest prawdopodobnie jednym z najwybitniejszych polskich poetów swojego czasu. Jest genialnym krytykiem literackim i eseistą. Jest cudownym tłumaczem, o którym Miłosz powiedział, że jego zasługi dla polskiej literatury już dzisiaj są większe niż Boja Żeleńskiego. Był rok 68. Barańczak liczył sobie 22 lata. Później napisze o tym wiersz i wydał pierwszy tomik wierszy zatytułowany Korekta twarzy. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Poznańskim. Wkrótce ją skończy. Niedługo wyda swoją pierwszą książkę krytyczno-literacką. W 1971 roku, miał 25 lat wówczas. 2 lata później kolejną książkę krytyczno-literacką. Za chwilę obroni doktorat poświęcony językowi poetyckiemu Mirona Białoszewskiego i wyda w postaci książkowej tę bardzo wartościową pracę. Dlaczego to podkreślam? Chcę powiedzieć, że w tamtych czasach, które nie sprzyjały młodości, nie sprzyjały aktywności, były to czasy niedoboru papieru, farby drukarskiej, ale przede wszystkim niedoboru dobrej woli publikowania interesujących, wartościowych książek szybko. One musiały przejść przez czyściec kolejki, ale także przez czyściec cenzury. W tamtych czasach pojawiła się postać, która olśniła świat literacki i akademicki. To był właśnie Barańczak. Myśmy wtedy w latach, na przełomie lat 60., 70. tak bardzo bezpośrednio odbierali tę poezję, mam na myśli czytelników, polonistów, jako właśnie zapis i naszych takich codziennych konformizmów i zapis naporu propagandy na nasze życie, prawda? Ale to było takie niezwykle elektryzujące, że po raz pierwszy pisze się takie wiersze. Jak co dzień proponujemy i raz, i dwa, i trzy otworzyć okno, kilka głębokich wdechów. I pierwsze ćwiczenie, skłony do przodu. Proszę nie usztywniać kręgosłupa. I raz, i dwa, i trzy. Głęboko proszę, tak, do samej ziemi. I jeszcze raz. Ta umiejętność i raz, i dwa, i trzy może się przydać. A teraz szybkie skłony w bok, jakby uniki, jakbyśmy chcieli po prostu uniknąć spoliczkowania. I raz, i dwa, w lewo, w prawo. Tak, doskonale. To on podyktował program Nowej Fali i tak powstał jeden z najsłynniejszych manifestów poezji w polskiej powojennej krytyce literackiej, a mianowicie parę przypuszczeń na temat poezji, gdzie on mówi, poezja powinna być systemem nieufności, to znaczy powinna wchodzić w ustawiczny, taki agonistyczny, krytyczny, konfliktowy kontakt z językami, jakimi mówi się w teraźniejszości, ponieważ, i to był ten zasadniczy pomysł Barańczaka i Nowej Fali, język jest pewnym narzędziem władzy. Ten, kto potrafi narzucić język społeczeństwu, ten, kto potrafi włożyć ludziom do głowy określony zestaw słów, zestaw określeń, pojęć, metafor, ten tak naprawdę będzie nimi władał bez użycia siły fizycznej, ponieważ będzie decydował o tym, jak ludzie postrzegają rzeczywistość i jak się o niej wyrażają. Myśmy raczej się nie czuli poetami nowej fali, bo to jest termin nie przez nas wymyślony. To jest termin jakby zastępczy. Bo my raczej mówiliśmy o sobie
pokolenia 1968, kiedy kilku z nas podpisało list 59. To wszyscy zostaliśmy objęci zakazem druku. I nie można było wymieniać naszych nazwisk. Jak również nie można było wymieniać dat pewnych, bo data 1968 też była niecenzuralna, prawda? Stała się niecenzuralna. No i w związku z tym łatwiej było mówić o tym pokoleniu, używając tego pojęcia z innej jakby dziedziny, czyli krytyki filmowej. I stąd się wzięła nowa fala. Ci, którzy jedzą grzanki, będą jeść suchary. Nic się nie zmieni. Ci wszyscy, poubierani dzisiaj w skarpetki, w szelki, wyfasują jutro pas i onuce i pójdą nakryci paradoksalnym parasolem ognia. Co prawda tyralierą, ale tym samym krokiem marszowym, którym wczoraj szli spod feretronów pod transparenty. Niedzielny spacer zmieni się w codzienny marsz. Stanisława Barańczaka i mnie interesował przede wszystkim język, prawda? Język publiczny i jego odbicie w poezji, czy też inaczej, zakłamany język publiczny i próba jego odkłamania w poezji. Ta młodość Barańczaka jest młodością świetnego polonisty, literaturoznawcy, badacza, naukowca. Wielu chciałoby w nim widzieć przede wszystkim kogoś, kto się poświęca nauce. I świetnego młodego poety, który od razu, od samego początku ma coś do powiedzenia. Nawet jeśli nie od razu ma swój własny język, to z całą pewnością od samego początku wie, do czego chciałby języka użyć, po co jest mu potrzebne, czemu ma się przydać poezja, jaka jest jej misja. I to się bardzo, bardzo wyraziście odróżnia na tle tamtych czasów. Ja na początku byłem bardzo nieufny w stosunku do tych jego wierszy, tym bardziej, że tam pojawiały się takie elementy związane z lewicowym, a może nawet oficjalnym spojrzeniem na świat i się parę razy dyskretnie o to kłóciliśmy. On nawet w pewnym momencie wstąpił do partii, ale 68 rok wyleczył go z tych złudzeń, których ja już wcześniej nie miałem. Razem uciekaliśmy przed milicją, tu niedaleko spod pomnika Mickiewicza w stronę opery. Razem zbieraliśmy w plecy jakieś ciosy pałkami. Razem chodziliśmy potem na wiece studenckie. Barańczak został wybrany na jednym z takich wieców przedstawicielem studentów uniwersytetu na rozmowy z rektorem. I to doświadczenie tej ucieczki spod pomnika tego upokorzenia i następne upokorzenie, które zgotowało delegatom studentów przedstawicielstwo uniwersytetu, rektoratu, to były dla niego, myślę, dwa takie traumatyczne, polityczne właśnie przeżycia, które zmieniły mu ogląd świata. Kim jestem? Budzi się. Wciąga w głąb płuc ostatni senny oddech niemego pytania. Budzi się. Jestem. Jest. Otwiera oczy, porusza głową. Coś mi się przyśniło. Pytanie. Ktoś zapytał wewnątrz mnie. On pisywał pod kilkoma pseudonimami. Niektóre z nich były żartobliwe, inne miały charakter anagramowy. I to po części było związane z cenzurą perelowską. W latach 70. istniało
coś, co się nazywało zapisem na nazwisko. Zapis na nazwisko oznaczał, że czyjeś nazwisko nie może pojawić się w żadnych publikatorach oficjalnych, a więc w prasie, w radiu, w telewizji, w książkach. Dlatego na przykład do schyłku lat 70. nie używano nazwiska Czesław Miłosz, imienia i nazwiska Czesław Miłosz, tylko na przykład pisano autor Ziemi Ulro. Ci, którzy wiedzieli, o kogo chodzi, rozszyfrowywali to, a ci, którzy nie, po prostu pozostawali w nieświadomości, o kogo chodzi. I na tej zasadzie Barańczak po przystąpieniu po utworzeniu, zainicjowaniu podziemnego czasopisma literackiego Zapis, otrzymał zapis na nazwisko, czyli jego nazwisko nie mogło się pojawiać w prasie oficjalnej i jeśli pisał jakieś teksty w prasie oficjalnej, to posługiwał się pseudonimami. Felix Trzymałko, Szczęsny Dzierżankiewicz, Barbara Stawiczak, jakieś tam jeszcze. Młody człowiek, przypominam, Barańczak urodził się w 1946, więc w 1970 miał 24 lata. Ten młody człowiek przychodzi do starszych od siebie poetów i dyktuje im program poetycki. Albo, kiedy występuje jako krytyk literacki, występuje z jakimś konkretnym bardzo programem na to, jak powinna wyglądać literatura. W tym momencie krytyk zamienia się w kogoś, kogo można by nazwać takim pisarzem w zastępstwie niedoskonałej literatury. To znaczy taki krytyk mówi, wszystko to, co czytamy wokół, jest tak niedoskonałe, tak słabe, tak niedopowiedziane, niepełne, niewydarzone, że potrzebna jest całościowa zmiana. Nie chodzi już zatem o to, aby Iksiński, Grekowski czy Zetowski inaczej pisali swoje książki, tylko chodzi o to, aby inaczej w ogóle funkcjonowała literatura i w związku z czym ktoś musi odsłonić ten nowy horyzont. I to był właśnie Barańczak. Krytyk o wielkim temperamencie, czasami gwałtowny, burzliwy i niesprawiedliwy, zaczepialski, gniewny. Dwie pierwsze książki krytyczno-literackie Barańczaka, czyli Nieufni i Zadufani oraz Ironia i Harmonia, są właśnie z jednej strony Nieufni i Zadufani. To jest taka książka, w której Barańczak zabił pewną formację poetycką. W następnej książce, Ironia i Harmonia, już właściwie Barańczak ma pewien pomysł na nowoczesność. Więc powinna być nieufnością, krytycyzmem, demaskacją. Powinna być tym wszystkim, aż do chwili, gdy z tej ziemi zniknie ostatnie kłamstwo, ostatnia demagogia i ostatni akt przemocy. Nie sądzę, aby to właśnie poezja miała do tego doprowadzić, jeśli zresztą cokolwiek jest w stanie do tego doprowadzić. Ale wierzę, że poezja może się do tego przyczynić. W 1979 roku ukaże się jego słynna, nie pierwsza rzecz jasna, książka zatytułowana Etyka i poetyka, której tytuł być może najbardziej ze wszystkiego, z czym mieliśmy wtedy do czynienia, co wówczas czytaliśmy, stanie się swoistym nagłówkiem, etykietą czasów, które już trwały, a które na dobre rozkręcą się po sierpniu 1980 roku. W mieszkaniach oczywiście były podsłuchy. Był taki moment, że Jacek Kuroń, Stanisław, Jan Józef Lipski i ja wyszliśmy na podwórko i tak wzdłuż bloków na Żoliborzu, gdzie mieszkał Jacek, spacerowaliśmy. Jan Józef Lipski zwrócił się do Stanisława, mówi: no Staszku, może byś wstąpił do Komitetu Obrony Robotników. On uważał zaangażowanie polityczne za kwestię swojej moralności i być może temperamentu, czyli to, co nazwałem patetycznie sumieniem. On uważał, że obowiązkiem polskiego pisarza jest dawanie świadectwa prawdzie. I on to świadectwo prawdzie nadawał w swoich wierszach, w swojej eseistyce i w swoim postępowaniu. I jego udział w Komitecie Obrony Robotników. Następnie on brał udział w głodówce, on pisał ważne dokumenty korowskie i jego zasługa była tym większa, że wielu z nas nie miało wiele do stracenia, dlatego żeśmy nic takiego nie mieli. Natomiast to była wschodząca gwiazda humanistyki polskiej i od niego by się bił każdy polski uniwersytet, to jego książki każde
wydawnictwo, co widzimy dzisiaj. I on na to wszystko jakby machnął ręką, bo uważał, że wybór moralny, obrona ludzi prześladowanych, obrona prawdy historycznej i obrona wolnego słowa jest ważniejsza niż cokolwiek innego, niż osobista kariera akademicka czy literacka. KOR powstał w 1976 roku, on miał wtedy 30 lat. Był bardzo obiecującym poetą, który zaczynał się cieszyć sławą ogólnopolską. Dostał najważniejsze nagrody jako początkujący poeta, debiutant. Dostał najważniejsze nagrody również zagraniczne, emigracyjne dla literatów, nagrody Kościelskich. Był wykładowcą tu na Uniwersytecie Poznańskim. Był bardzo popularnym pedagogiem, bardzo popularnym wykładowcą. Był człowiekiem wszechstronnie uzdolnionym, który miał prawo druku, drukował. Myśmy wszyscy byli pozbawieni prawa druku i nikt z nas nie miał takiej sławy literackiej jak Stanisław. W jego sytuacji miał młodą żonę, nie miał mieszkania, był człowiekiem, który stał na progu jakby wielkiej kariery. Tak można było sobie wyobrażać jego życie. Człowiek w jego sytuacji, o jego talentach mógł myśleć o wielkiej karierze. Sam tutaj mam pewne swoje winy na sumieniu wobec Staszka i ludzkości, bo jego wciągałem do opozycji, za którą za ten swój udział zapłacił bardzo wysoką cenę, jak wiemy. Chodziło o to zawsze o to chodzi, do dzisiaj też, o czym łatwo zapominamy, że musimy ryzykować, to znaczy nie możemy ustępować placu pod presją zagrożenia kariery, rodziny. No nie, to jest oczywiście nieustający dylemat, ale Staszek nad nim specjalnie się nie pochylał, nie rozczulał. Barańczak wspomina okres przynależności do KOR-u paradoksalnie jako najlepszy okres swojego życia. To znaczy, to nam się tak wydaje, że te represje i tak dalej to jest takie coś, co ma taki wymiar bardzo dramatyczny, prawda? Ale okazuje się, że ten jakby odejście od oficjalnego życia literackiego, to skazanie się przez tę decyzję przystąpienia do KOR-u na status takiego człowieka represjonowanego nieustannie, gdzieś tam wewnętrznie, psychicznie jednak wyzwalało, prawda, z pewnych uwikłań. I to poczucie wolności takiej wewnętrznej bywa takie zupełnie fantastyczne i takie ozdrowieńcze i Barańczak właśnie tak nazywa tamten okres, więc jakby nie popadajmy tu właśnie w taki heroizm i kombatanstwo i pamiętajmy, że to było życie w takiej sferze wolności, którą człowiek, on sam swoimi decyzjami jakby zbudował wokół swojej osoby i przy okazji jakby ta wolność udzielała się tym, którzy zdecydowali się w tamtym okresie być przy nim. Wspólnie z Barańczakiem uczestniczyliśmy w zebraniu założycielskim Teatru Ósmego Dnia. Ja tam chciałem być aktorem, Tomasz Szymański był reżyserem, Barańczak był kierownikiem literackim, że tak oficjalnie powiemy. Myśmy kilkunastu przyjaciół z Teatru Ósmego Dnia czasami bezwstydnie go wykorzystywali. Nam się nie chciało uczyć. On chodził na wykłady, robił notatki, czytał wszystkie lektury, więc gdy przychodziło do egzaminów, chodziliśmy do niego do domu. On nam streszczał wszystkie zaległości, opowiadał książki, których nie przeczytaliśmy. Czasami bywało, że sobie czytywaliśmy parodystycznie fragmenty z owych lektur. Myśmy go w zamian uczyli gry w karty i w pewnym momencie on wpadł w nauk. On nas zapraszał rzekomo, żeby się pouczyć, a w rzeczywistości chodziło o to, żebyśmy rżnęli w karty. Zaczęliśmy robić spektakl o wydarzeniach marca 1968 roku, ale to zajmowało czas. I w trakcie, kiedy byliśmy w pracy nad spektaklem, zdarzył się grudzień 70 roku.
W tym samym czasie ukazały się wiersze Stanisława Barańczaka, ten tomik jednym tchem. Ja zresztą znałem to wcześniej, bo on mi dostarczał maszynopisy w miarę jak tak przyjacielsko, jak wiersze powstawały. I nagle zdaliśmy sobie sprawę, że to wszystko, o czym robimy, o tym upokorzeniu marca 1968 roku, uzyskuje nowy wymiar w zderzeniu ze zbrodnią grudnia 70 roku. A te wiersze, które dotyczyły marca, nabrały nowego wymiaru w zderzeniu z grudniem. I w taki sposób, włączając do istniejącego już materiału teatralnego wiersze Barańczaka, stworzyliśmy spektakl pod tytułem Jednym tchem, który potem został uznany za taką najważniejszą pokoleniową wypowiedź młodych ludzi. Ten spektakl zrobił na mnie olbrzymie wrażenie i być może nawet teraz sobie tak uświadamiam, że być może w ogóle zaważył jakoś na moim życiu. Że być może gdyby nie ten przypadkowy, gdyby nie ta przypadkowa godzina, może zupełnie inaczej by się wszystko potoczyło. Wróciłem do Poznania i zacząłem szukać teatru 8 dnia. Trafiłem na jakiś mały plakacik dopiero po kilku miesiącach. A wśród moich wykładowców na uniwersytecie znalazł się Stanisław Barańczak, autor tekstów. Ja potem stałem się takim nachalnym widzem Teatru 8 dnia. Przychodziłem na każdy spektakl i w pewnym momencie już umiałem wszystkie te wiersze na pamięć. W naszym pokoleniu, w naszym imieniu mógł mówić tylko Stanisław i robił to. On wiedział o tym i on to robił. On w zasadzie dawał słowa całemu podziemiu. Mówiono jego głosem. Jako wykładowca z kolei uwrażliwiał nas na bardzo wiele rzeczy. Ja pamiętam takie jego wykłady, które zresztą potem stały się częścią książki, jego Odbiorca ubezwłasnowolniony. Znaczy on nas, studentów, wtedy przede wszystkim uwrażliwiał na taki problem manipulacji. Jak się bronić przed tym? Jak rozumieć świat tak, aby nie dać się oszukać. A ten świat, jak się okazuje, w koło właściwie cały był tak skonstruowany, żeby nas uniewrażliwić, żeby nas obezwładnić i żeby nam wciskać co tylko było do wciśnięcia. Większość koru to byli ludzie z Warszawy. W Poznaniu był Barańczak jedyny, oficjalny wróg reżimu. Obok tego był Teatr 8 dnia, też oficjalni niejako wrogowie reżimu i paru stałych przyjaciół Barańczaka, Dymarski, Krynicki, czy Wojtek Wołyński. No tych przyjaciół było zresztą dużo. U Barańczaków stworzyła się nagle jakaś taka jaskinia antysocjalistycznego oporu. I było jasne, że prędzej czy później się do niego zacznie UB bardziej otwarcie zabierać. Poezja jest po to, żeby budzić człowieka do samodzielnego, krytycznego myślenia. Zwróćmy uwagę, że czasy się zmieniły, o nowomowie mówić nie należy, ale już o perswazji, o reklamie, o propagandzie, o niewoleniu nas za pomocą rozmaitych formuł językowych i pewnych proponowanych sposobów bycia zewsząd idącym oczywiście mówić możemy. To jest program, któremu chyba i my dzisiaj powinniśmy wierności dochować. Barańczak jest figurą paradoksalną dla twórców młodego pokolenia dzisiaj, tak sądzę, dlatego że oficjalnie jest kimś, czyj czas się właściwie skończył jakieś 20 lat temu, prawda? Młodzi poeci dosyć jednoznacznie i głośno powiedzieli, że osiągnięcia poetów nowej fali, w tym Barańczaka, to jest znakomity, ale już przeszły okres polskiej poezji. To był gest bardzo wyraźny w latach 90. Wtedy takie rzeczy mówiło się niemal codziennie i zwłaszcza
późna twórczość Barańczaka, powiedzmy ta od późnych lat 70. do lat 90., kiedy to się ukazała, zdaje się, ostatnia jego książka poetycka. Zwłaszcza ten okres w jego twórczości był depresjonowany przez młodych poetów i spychany na margines historii literatury. Oczywiście wiadomo, po co poeci to robią. Poeci robią to po to, aby pokazać siebie samych i żeby umieścić siebie samych na nowej mapie poezji, zreinterpretowanej i takiej, jaka ich zdaniem powinna teraz obowiązywać. Powiedziałem, że Barańczak jest postacią paradoksalną na tym horyzoncie młodszej poezji, dlatego że z drugiej strony, kiedy się patrzy na konkretne wiersze, na konkretne tomy, kiedy się czyta najznakomitszych przedstawicieli tego nowego pokolenia, to widać, że oni w zasadzie w dużej mierze kontynuują to, co Barańczak zrobił w latach 60. i 70. Kiedy by zapytać, jakie są najważniejsze cechy młodej poezji dzisiaj, tak, to bez dwóch zdań powiedzielibyśmy, że jest to kolokwialny język, że jest to antyromantyczne nastawienie, czyli taka demokratyzacja poezji, osadzenie tej poezji w świecie życia codziennego, w bardzo konkretnym świecie, że jest to dowcip, że jest to krytyka języka władzy, inaczej rozumiana niż w latach 80. i 70., bo inna władza jest dzisiaj jest władza ekonomiczna, dajmy na to, prawda? Ale to jest cały czas krytyka języka władzy. Wszystkie te cechy obecne w dzisiejszej poezji były obecne w poezji Barańczaka. Zmaga się z odpowiedzią na pytania, skąd się to wszystko wzięło, co to jest świat, kto go stworzył, prawda? Zmaga się z próbą jakby nawiązania kontaktu z Bogiem, z sakrum. Jakby to jest od nowa podjęcie pewnych fundamentalnych takich dylematów poznawczych człowieka, którymi każdy z nas się zmaga na co dzień, czy w chwilach takiej pogłębionej refleksji. Wiersz jest czymś w rodzaju wysyłanej Bogu widokówki. Tym, co na tej widokówce zapisujemy, może być głęboka refleksja czy strzelista modlitwa, ale na odwrocie jest zawsze bardzo konkretny widoczek ludzkiego świata. A sama widokówka wysyłana jest zawsze z tego świata, naszą ziemską pocztą. To, co mi imponuje w Barańczaku, to, że ten człowiek książkowy, ten człowiek z biurka, ten człowiek biblioteki czuje się moralnie zobowiązany do tego, żeby być człowiekiem szmuglującym bibułę z Warszawy do Poznania i wysiadającym w Koninie, żeby go bezpieka nie złapała. To było, on nie był komandosem, to było całkowicie przeciwne jego naturze, ale to, co było przeciwne jego naturze, nie było przeciwne jego moralności. Najpierw Staszek został zawieszony w prawach nauczyciela, a potem zwolniony z uniwersytetu. W momencie, kiedy został zawieszony, pamiętam, że studenci, wszyscy studenci byli niezwykle tym jakoś tak poruszeni i wzburzeni, bo akurat odbierano im najbardziej ulubionego wykładowcę. Pamiętam ostatni wykład Staszka, wtedy jak rzadko sala była pełna do ostatniego miejsca i więcej. I po tym jakoś przygotowaliśmy sobie wcześniej, wręczyliśmy Staszkowi takie kwiaty z podziękowaniem i jednocześnie napisaliśmy list, pod którym składaliśmy podpisy studentów wszystkich, który był protestem. W Ameryce na Harvardzie istniała katedra polonistyki. To jest bardzo trudno, żeby ufundować i założyć katedrę języka polskiego gdziekolwiek w świecie, a tym bardziej w Ameryce. No jednak to jest bardzo ważne dla wpływów Polski w świecie, wpływu polskiej kultury w świecie, żeby ona była obsadzona przez właściwych ludzi. Barańczak wyjechał do Ameryki. I żeby nie było wątpliwości, to nie była ucieczka przed reżimem tutaj, tylko nie sposób było nie przyjąć tamtej propozycji. W 1981 roku, też w wyniku tego, że w Polsce ogłoszono stan wojenny, ja wpadłam na szatański pomysł, żeby założyć pismo literackie, zeszyty literackie. I pierwszą osobą, do której poszłam z tym, byłam wtedy w Stanach na
stypendium doktoranckim. I też byłam tam dopiero 2 miesiące. Poszłam do Stanisława i mówię: Stanisław, czy nie wydaje ci się, że należałoby w zasadzie założyć pismo literackie? Wydawało mi się, że to zduszenie Solidarności i zamrożenie sytuacji w kraju to jest sprawa co najmniej 10 lat. Trzeba zrobić wszystko, żeby ta nasza literatura, kultura, życie kulturalne opozycji przetrwało. W kraju wszyscy byli wtedy wyaresztowani, nie wychodziła prasa, nie wychodziły gazety, nie było tej prasy politycznej i tej, którą myśmy zakładali, to znaczy Zapisu też nie. I powiedziałam mu: wiesz, to trzeba ratować, my wiemy, jak to robić, no trzeba po prostu pokazać, że kultura niezależna istnieje. I Stanisław, który nie zna słowa nie, powiedział: dlaczego? No oczywiście, że tak, trzeba to zrobić, tylko wydaje mi się, że to musi być bliżej kraju, że takie pismo powinno wychodzić w Europie. No i ja wtedy pojechałam do Paryża. Gdybym przyniósł wszystkie książki przełożone przez Barańczaka, to mógłbym pewnie się nimi zasłonić. To jest zdumiewające. Tytanów translacji, a translatorzy to osobna kasta, bardzo elitarna, nadzwyczajna, w Polsce niedoceniona, ale składająca się z wielkich nazwisk i wielkich znawców literatury. Otóż pośród tych tytanów Barańczakowi być może należy się pierwszeństwo. Gdyby brać pod uwagę wyłącznie proporcje czasowe, można by powiedzieć, że jestem właściwie tłumaczem, natomiast poetą tylko bywam. I to znacznie rzadziej, niż zapewne miał na myśli Norwid. Tu Emily Dickinson, za chwilę Philip Larkin, to są poeci z różnych wieków. To nie miała być linia. Nie należało się zatem spodziewać, że Barańczak będzie szedł epokami i dojdzie, nie wiem, do Hineja być może, albo jeszcze gdzieś dalej. Jestem bardzo ciekawa, jak tłumaczyłby jeszcze bliższych sobie czasowo poetów, najwspółcześniejszych. A więc zostało wiele miejsc i nawet nie wiemy, jak do końca miały być wypełnione. Pisze Barańczak w manifestie o tym, co jego zdaniem jest miarą takiego dobrego przekładu. No mierzy to mało pochwytnie, ponieważ twierdzi, że miarą ostateczną jest dreszcz przebiegający wzdłuż kręgosłupa. Jeżeli czyta wiersz i czuje ten dreszcz, wie, że to jest znakomita poezja. I kiedy czyta przekład i wrażenie jest podobne, wie, że jest to dobry przekład. Trudne to wytyczne dla krytyka, trudne to wytyczne dla adepta sztuki przekładu. On odegrał też znaczną rolę w tłumaczeniu różnych polskich autorów na angielski. Przetłumaczył Wisławę Szymborską do spółki Scler Kavanagh, swoją uczennicą i współpracowniczką później, dzisiaj profesorką na Northwestern University. Ale tłumaczył także z noblistą Seamusem Hinejem, jednym z największych poetów dzisiaj żyjących, Irlandczykiem, wyróżnionym Noblem przed kilkunastu laty. Tłumaczył treny Jana Kochanowskiego. To nadzwyczajne zupełnie. Wybrali taką oto koncepcję, by, jak się często dzieje w Ameryce czy w Anglii, przetłumaczyć ten cykl wielkiej przecież poezji polskiej na współczesną, raczej współczesną angielszczyznę, a nie na angielszczyznę XVI czy XVII wieku. To było duże, ważne wydarzenie. Był niezastąpiony, był zupełnie niezastąpiony. Ja to mogę mówić śmiało, jeśli chodzi o zeszyty literackie i życie literackie w całej takiej rozległości emigracyjnej i krajowe. Ale to dotyczy również życia kulturalnego, życia politycznego. Poza tym jego przywiązanie do przyjaciół, jego takie głębokie oddanie. Znaczy, on nie porzucał przyjaciół w nieszczęściu. On był człowiekiem, który na żywo potrafił mówić do kraju i to potrafił mówić tak, jak potrafił mówić. To jest bardzo rzadkie. Tylko ktoś o bardzo rzadkim talencie barda. Kiedy Barańczak wchodzi w politykę, to nie po to, żeby zrobić karierę polityczną, nie po to, żeby być trybunem, przywódcą
probierzem naszych sumień, ale po to, żeby być wiernym samemu sobie, czyli ponosić odpowiedzialność za to wszystko, do czego doszło się wtedy, kiedy owo krytyczne, samodzielne myślenie zostało już obudzone. Spotkaliśmy się pewnie dopiero gdzieś w latach 90. już w nowym ustroju. Tak się złożyło, że spotkaliśmy się w dosyć, też przykrej sytuacji. Ja akurat miałem zawał. Byłem po wyjściu ze szpitala w domu, taki słaby i niepewny życia i nagle pojawił się Barańczak i mi powiedział: no wiesz, przecież się umawialiśmy, że nie będziemy robić takich numerów. No, być może się umawialiśmy, ale to naprawdę w innym życiu. I on teraz też taki numer zrobił. Jego teksty, właśnie teksty jego manifestów, te takie założenia programowe tego okresu, który był również tym takim okresem dojrzewania mojego, te mówiące o nieufności, o roli, jaką poezja ma pełnić. To są po prostu wspaniałe teksty, bardzo mądre i bardzo aktualne w takim sensie, że myślę, że one mogą być i może trzeba o to zadbać taką lekturą bardzo młodych ludzi dzisiaj. One zniknęły gdzieś z tego obiegu, a myślę sobie o różnych młodych ludziach, o grupach tych takich ludzi najbardziej aktywnych dzisiaj, tych, którzy działają na rzecz zmiany, którzy ryzykują też bardzo dużo, karierę, czas, bo wbrew pozorom stopień ryzyka jest porównywalny, nie chcę powiedzieć podobny, ale jest porównywalny. Ciągle ryzyko to jest ryzyko, jeżeli się chce być wiernym swoim poglądom. To czasami nie robi się kariery na przykład, albo nie zarabia pieniędzy, dziś tak jest. I myślę, że wszystkim młodym kolegom, anarchistom, różnym takim właśnie działaczom, wolnym artystom, społecznikom, że ten Barańczak może zrobić tak wiele dobrego, tak ich wzmocnić, jak kiedyś mnie i nam. Ciągle są takie teksty o takiej temperaturze, takiej sile i takiej mądrości uniwersalnej. To jest poeta metafizyczny. To jest poeta, który się zastanawia, po co żyć i jak żyć. Być może są tacy cwaniacy, którzy uważają, że to są pytania dzisiaj już nieciekawe. No może są nieciekawe dla nich. Ale myślę, że dla nich to te pytania i wtedy by były nieciekawe. To jest wspaniała poezja. Że to jest wspaniały poeta. To myślę. O wybitnym poecie nie możemy tak naprawdę nigdy powiedzieć, że się zestarzał, że się skończył, że już go nie ma. O Barańczaku nie możemy tak powiedzieć z całą pewnością. On jest w każdym przeczytanym wierszu i w każdym czytelniku, dla którego jest interesujący. O Barańczaku w żadnej mierze nie da się mówić w czasie przeszłym, choć od ostatniego jego tomu, nie ma co ukrywać, upłynęło sporo lat. Ale ostatni tom jest zapewne tomem przedostatnim, o czym się wkrótce przekonamy.